Donald Trump ma nowy pomysł, co zrobić z Gazą. Pomysł jest super prosty. Wystarczy wysiedlić stamtąd wszystkich Palestyńczyków, a problem sam się rozwiąże. Ciekawe, dlaczego nikt na to wcześniej nie wpadł. Czy w takim razie Trump wywoła III wojnę światową? A może tak wszystkimi zakręci, że przywróci pokój na Bliskim Wschodzie i dostanie pokojowego Nobla? Obejrzyj ten odcinek do końca, a dowiesz się, co Trump chce zrobić na Bliskim Wschodzie i czym to wszystko się zakończy. I koniecznie zostaw swój komentarz. Wyjaśniamy. Na podcast Świat zaprasza Wojciech Cegielski, korespondent zagraniczny Polskiego Radia. Gaza to teraz największy ból głowy na Bliskim Wschodzie. Trwająca 15 miesięcy krwawa wojna właśnie skończyła się rozejmem. Trudnym, ale jednak rozejmem. Palestyńczycy wracają do swoich domów zrujnowanych wojną, a do Izraela stopniowo wracają zakładnicy. Jak tego dokonano? To duża w tym zasługa nowego amerykańskiego prezydenta. Warunki rozejmu były bowiem znane tak naprawdę, jak twierdzi Katar, już ponad rok temu, ale dopiero Trump zmusił Izrael, by na takie warunki się zgodził. Jakie? Walki ustają, zakładnicy z Gazy wychodzą stopniowo na wolność, a Palestyńczycy wracają do domów. Jak Trump to osiągnął, skoro już rok temu o tym mówiono? Jego wysłannik wjechał na pełnej petardzie do Izraela i oznajmił premierowi Netanyahu, że zawieszenie broni ma wejść w życie przed zaprzysiężeniem Trumpa. I rzeczywiście weszło w życie na dzień przed wejściem Trumpa do Białego Domu. Ale im dalej w las, tym więcej komplikacji. Trump wpadł na genialny w swojej prostocie pomysł, jak pozbyć się problemu Gazy. Wystarczy wysiedlić 1,5 miliona Palestyńczyków do sąsiednich Egiptu i Jordanii. W Gazie nie będzie Palestyńczyków, więc nie będzie też problemu. Tyle, że geniuszu Trumpa jak na razie nie dostrzegają ani sami Palestyńczycy, ani władze Egiptu czy Jordanii. Oba kraje powiedziały już, że mają wystarczająco dużo uchodźców u siebie i więcej już im nie potrzeba. Teraz pytanie, czy Trump będzie trzymał się swojego planu i obłoży oba kraje sankcjami za to, że nie kochają jego wspaniałego pomysłu. Jest jeszcze jedna rzecz, o której się nie mówi. Wysiedlenie Palestyńczyków nie jest pomysłem Trumpa, ale radykalnych polityków z Izraela. Gaza jest co prawda bardzo zniszczona, ale leży nad morzem. Jest tam ciepło, więc gdyby tak pozbyć się Palestyńczyków, to można by wybudować tam hotele, baseny i zarabiać kasę. Izraelscy deweloperzy znów zacierają ręce, zwłaszcza, że już wcześniej ogłaszali się w mediach z planami budowy luksusowych osiedli w Gazie. Oczywiście tylko dla Izraelczyków. A głosami samych Palestyńczyków, czy też obrońców praw człowieka o tym, że to po prostu złamanie prawa międzynarodowego, a po drugie czystka etniczna, chyba mało kto się już przejmuje. Przynajmniej w Izraelu i w Stanach Zjednoczonych. To wszystko nie znaczy jednak, że Trump nie dopnie swego i nie doczeka się pokojowego Nobla, bo jest jeszcze kilka innych konfliktów do rozwiązania na Bliskim Wschodzie. Co o tym myślisz? Zostaw swój komentarz i oglądaj dalej. Przede wszystkim chodzi o konflikt izraelsko-palestyński. Zostawmy na chwilę Gazę, bo mamy jeszcze jeden punkt zapalny, czyli zachodni brzeg. Teren palestyński okupowany od 1967 roku przez Izrael. Więcej o historii tego konfliktu znajdziesz teraz w linku na górze ekranu. Negocjacji i prób rozwiązania tego konfliktu było już wiele i żadna się nie udała. Tą najnowszą, nieudaną próbą był rok 2020. Pamiętasz zięcia Trumpa, Jareda Kushnera? Właśnie w 2020 roku Kushner, który tak naprawdę nie ma bladego pojęcia o geopolityce, przyleciał na Bliski Wschód i zaproponował plan stulecia. Tak to się wtedy nazywało. Dla Izraela było to super rozwiązanie, bo ono oznaczało jeszcze więcej ziemi i przywilejów dla Żydów. Dla Palestyńczyków byłaby to katastrofa, bo ich tereny byłyby niczym podziurawiony szwajcarski ser. Wtedy nic z tych planów nie wyszło, ale Trump zapewne będzie chciał ponownie wysłać zięciaszka do Jerozolimy z planem 2.0. Jakim? Trudno powiedzieć, ale ciekawe w tym wszystkim jest co innego. Czy Trump lubi się z premierem Izraela Benjaminem Netanyahu? Ano lubi się, bo obaj są prawicowi, obaj idą po bandzie i tak dalej. Bibi pewnie bardzo ucieszył się z tego, że to właśnie Trump wygrał wybory. Ale być może była to przedwczesna radość, bo Netanyahu jest bardzo trudnym partnerem. W dodatku
Z tym izraelskim rządem Palestyńczycy na pewno nie będą chcieli gadać, choćby po tym, co izraelska armia zrobiła Palestyńczykom w Gazie. Więc nie zdziwię się, jeśli okaże się, że nowa amerykańska administracja będzie starała się tak wszystkimi wymanewrować, żeby w Izraelu powstał nowy rząd, trochę bardziej umiarkowany. I wtedy dopiero rozpocząć negocjacje. Nierealne? Ależ skąd? A ty co o tym myślisz? Zostaw swój komentarz i oglądaj dalej, bo przed nami crème de la crème Bliskiego Wschodu. To teraz trzeci ważny punkt na mapie Bliskiego Wschodu. Arabia Saudyjska. Bliskowschodnie mocarstwo znane z tego, że ma ropę, ogromnie dużo forsy i liczący dziesiątki lat konflikt z Iranem. No i że wszyscy się z tym krajem liczą. Donald Trump bardzo lubi Arabię Saudyjską, tak jak zresztą inne kraje, w których rządzą autokraci. O księciu koronnym Arabii Saudyjskiej, Mohammedzie bin Salmanie, zrobiliśmy kiedyś cały odcinek, do którego link widzisz teraz na górze ekranu. W czasie swojej pierwszej kadencji Donald Trump odwiedził Arabię Saudyjską, zawarł umowę zbrojeniową na miliony dolarów. I teraz pewnie będzie podobnie, choć dochodzi tutaj jeszcze jedno ale. Arabia Saudyjska, jak już wspomniałem, śpi na ropie. Stany Zjednoczone też mają ropę. No i w tym tkwi problem, bo Trump już zaczął namawiać Saudów, by obniżyli cenę ropy. Po co? Żeby Amerykanie mogli sprzedać więcej swojej ropy. Ale to może nie być takie proste. A skoro Arabia Saudyjska, to tak, zgadza się Iran. Arabia Saudyjska to mocarstwo sunnickie, a Iran mocarstwo szyickie. Konflikt między sunnitami a szyitami jest prawie tak stary jak islam. Chodzi w skrócie o to, kto jest potomkiem proroka, czyli kto ma monopol na prawdę. Z tego konfliktu zrodziły się niemal wszystkie wojny na Bliskim Wschodzie, w tym odwieczna wojna hybrydowa między Saudami a Iranem. Oba kraje wzajemnie się blokowały, walczyły o strefy wpływów, a nawet walczyły tyle, że na terenach innych krajów. Jak Trump chciałby ten konflikt rozwiązać? Amerykański prezydent nie kryje, że w tej wojnie lubi Saudów, a nie lubi Iranu. Sam Trump nie do końca wie dlaczego, ale amerykańscy republikanie od lat powtarzają, a Trump ich słucha, że Iran to samo zło, a Saudowie to wartości. Dodajmy, prawda jest taka, że zarówno Iran, jak i Arabia Saudyjska to brutalne reżimy, które wtrącają ludzi do więzień, a przeciwników politycznych władz bez mrugnięcia okiem skazują na kary śmierci. Znaczy się swój warty swego. A zatem ludzie Trumpa uważają, że wystarczy rozwiązać problem Iranu i będzie z głowy. A jak rozwiązać problem Iranu? Oglądaj dalej, a poznasz odpowiedź. Iran to bardzo duży i bardzo ważny kraj, którym w 1979 roku zaczęli rządzić konserwatywni duchowni, czyli ajatollahowie. Dodajmy, bardzo nie lubili się oni z Ameryką, bo dla nich Ameryka to szatan. A żeby wzmocnić swoją pozycję w regionie, to wymyślili jakiś czas temu, że Iran powinien mieć broń atomową. Irańscy naukowcy jednak nie są znani z oszałamiającego tempa pracy, więc ten irański program nuklearny trwa już całe lata. Teraz Iran jest bardzo blisko wyprodukowania bomby atomowej, tyle że nawet jak ją będzie miał, to musi jeszcze wymyśleć, jak tę bombę wsadzić na rakietę i wszystko zrobić tak, aby ta rakieta doleciała do celu. A to nie jest takie proste. Choć prawdę powiedziawszy, samo posiadanie bomby już jest wystarczającym straszakiem. Dekadę temu Amerykanie wraz z innymi krajami Zachodu zawarli z umiarkowanymi wtedy władzami Iranu umowę. Wy dajecie sobie spokój z bombą atomową, a my zdejmujemy wam sankcje i dzięki temu ratujemy gospodarkę, która od lat szoruje po dnie. Umowa była super, ale jej wykonanie już nie. Irańczycy czekali, aż ich kraj popłynie mlekiem i miodem, ale to nie następowało, więc kolejne wybory wygrali już antyamerykańscy konserwatyści. Teraz jednak jest nowe okno pogodowe albo transferowe. Co prawda Iranem nadal rządzi zaprzysięgły wróg USA Ajatollah Ali Chamenei, ale po pierwsze ma on już swoje lata, potencjalny antyamerykański następca zginął w katastrofie lotniczej, a nowym prezydentem jest polityk umiarkowany. Pytanie zatem, czy administracja Trumpa nie będzie chciała tego wykorzystać i nie chciała zacząć rozmawiać z Iranem, by stworzyć nową umowę. Wydajcie sobie spokój z bombą atomową, a my wam zdejmujemy sankcje. Byłaby to co prawda zapewne taka sama umowa jak za czasów Obamy, ale Donald Trump przecież skorzystałby z okazji i mówił, że to jest jego umowa. Gdyby to się udało, nie rozwiązałoby to konfliktu Iran kontra sunnici, ale jak wiemy z historii, na pokojowego Nobla wystarczy. A co ty o tym myślisz? Pamiętaj, że czekamy na twój komentarz. A teraz wisienka na torcie.
Turcja. Co prawda, prócz nieustających bombardowań Kurdów na południu kraju oraz w Syrii, nie prowadzi bezpośrednich wojen, ale liczy się we wszystkich konfliktach na Bliskim Wschodzie. Jeśli Trump dogada się z Turcją, to ma łatwiejszą drogę do zamknięcia kilku wojen. A Trump pewnie będzie chciał rozmawiać z Recepem Tayyipem Erdoğanem, starzejącym się, ale wciąż mającym pełnię władzy prezydentem Turcji. USA i Turcja są członkiem NATO, ale Turcja ma ambicje mocarstwowe, więc na boku dogaduje się czasem z Rosją, nadzoruje konflikt w Libii, jest też rozgrywającym w Syrii, w Gazie i w wielu innych miejscach. Z Erdoğanem Trumpowi może być stosunkowo łatwo się dogadać. Obaj panowie uwielbiają być autokratami i uwielbiają deale biznesowe. Tyle, że Erdoğan to także samiec alfa, więc może co prawda pohandlować z Trumpem, ale wpływów w regionie mu nie odda. I wciąż jest ryzyko, że urwie się Amerykanom ze smyczy, jak to robił już wielokrotnie. Innymi słowy, czy jest szansa, że Trump dostanie pokojowego Nobla? Tak, bo konfliktów na Bliskim Wschodzie jest wiele, a Trump jest na tyle niekonwencjonalny, że w którymś momencie może mu się udać. Wysiedlenie Palestyńczyków z Gazy raczej się nie uda, bo nikt nie przyjmie 1,5 miliona osób, ale w innych kwestiach mogą nas czekać bardzo ciekawe miesiące. Pamiętaj proszę, że podcast Świat to najlepsze w polskim internecie miejsce, w którym dowiesz się nieco więcej na temat Bliskiego Wschodu czy Stanów Zjednoczonych. Pod tym odcinkiem zostaw też lajka i swój komentarz. Subskrybuj nas, jeśli jeszcze tego nie robisz. I koniecznie włącz powiadomienia, żeby nie przegapić żadnego nowego odcinka. I rzecz jasna, koniecznie powiedz o nas swoim znajomym. Teraz to wszystko. Ja nazywam się Wojciech Cegielski. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.